Witam ponownie na moim kanale Biart Tarot. Dzisiaj zrobimy czytanie dla znaku zodiaku Rybki. Będzie to czytanie, co powinieneś wiedzieć na ten moment. Proszę pamiętać, że jest to lektura ogólna, nie ma możliwości, by w pełni rezonowała z każdym. Proszę więc wziąć to, co rezonuje, co działa, co pomaga w Twojej osobistej sytuacji, a to, co nie ma wpływu na Ciebie, to po prostu odrzuć. I skorzystamy dzisiaj z kart wyroczni, rozłożymy karty na sprawy kariery, a potem na sprawy miłosne. Zobaczmy w takim razie, jakie energie dla rybek na sprawy kariery. Kariera rybki. Szczęście. Kariera dla rybek. No, troszkę za dużo. Kariera. Sprawy zawodowe. Praca dla rybek. I mamy to. Więc pokazuje się, że przed Wami szczęśliwy okres w pracy, w sprawach zawodowych, w sprawach kariery, szczęście, zadowolenie, poczucie spełnienia, poczucie, że wszystko układa się w porządku, pragnienia przychodzą jakby bez wysiłku, spełniają się bez wysiłku, znajdujesz radość, cokolwiek robisz, to Cię zadowala, jesteś jakby wolny od wszelkich tęsknot, od bycia nieszczęśliwym. To jest czas odczuwania radości dla samej radości, doświadczanie zadowolenia, tak? To jest również czas, żeby być dumnym ze swoich osiągnięć, dobrze wykonujesz swoją pracę i również jesteś za tą pracę odpowiednio wynagradzany. Więc jakby świat zasypuje Cię teraz wdzięcznością, a Ty jesteś jednocześnie zadowolony z rezultatów swoich wysiłków, ze swojej kreatywności. I możesz teraz osiągnąć wszystko, czego pragniesz, możesz spełnić swoje marzenia. Jest to czas zadowolenia, radości i na razie trwa przypływ, tak? Więc ciesz się tym przypływem i tym dostatkiem, który jest w Twoim życiu, się pojawia właśnie teraz w sprawach zawodowych. Mamy kartę obserwatora i chodzi o to, żeby nabrać pewnego obiektywizmu, żeby spojrzeć z perspektywy, żeby zaobserwować coś w sposób neutralny, z pewnej odległości. Jest to idealny czas, moment, żeby zacząć odkrywać nowe miejsca. Może jest to czas, żeby nie skupiać się tylko na sobie, tylko zastanowić się, jakie są warunki innych ludzi, innych środowisk, czy możesz tam w jakiś sposób zadziałać, tak? Więc tutaj potrzebne jest zachowanie dystansu i zyskać pewną perspektywę, zrozumieć swoją sytuację z bardziej takiego neutralnego punktu widzenia, tak? Bo
możesz w tym czasie zauważyć też całkiem inne rzeczy, których wcześniej nie dostrzegałeś. Może warto spojrzeć na swoją pracę albo swoje projekty z innej perspektywy. Bo tu możesz być zbyt przywiązany do tego, co już stworzyłeś, tak, co już zaplanowałeś, a może jest jeszcze jakaś inna droga, inna możliwość, więc nie tylko w Twojej pracy, w Twoich działaniach czy w Twoim rozwoju, ale tak jak mówiłam, może trzeba spojrzeć też szerzej na to, w jaki sposób pracują inni ludzie i może jest to czas, kiedy można w jakiś sposób przyczynić się do tego, by innym również było dobrze, tak? Żeby ta obfitość była nie tylko w Twoim obrębie działania, ale także dla innych ludzi, więc jest to jakby idealny moment na to, że ta obfitość stoi przed Tobą, przychodzi do Ciebie, ale pozostań neutralny i ciekawy i obserwuj, jak te rzeczy wokół Ciebie się pojawiają, jakie się pojawiają. Bądź takim neutralnym obserwatorem. Dostrzeż być może inne rzeczy, których wcześniej na swojej drodze nie dostrzegałeś. I kolejna karta bardzo pozytywna to błogosławieństwa, więc jakby coś wspaniałego, na co nie zapracowano i nieoczekiwanie się pojawia, więc jakby są w życiu chwile, kiedy pewne rzeczy pojawiają się niespodziewanie, jakby była to interwencja odgórna, interwencja boska, więc jakby przyjdą na Ciebie takie właśnie błogosławieństwa. To jest jakby czas szczęścia, czas, kiedy wiatr wieje w żagle po Twojej stronie, dla Ciebie. Jesteś w takim okresie, kiedy wszelkie trudności, przeszkody, które być może utrudniały Twój sukces, teraz znikają i otwórz się na przyjmowanie tego, co najlepsze. Otwierają się dla Ciebie nowe możliwości. Przyjmij te wszelkie błogosławieństwa, nie zapomnij się nimi podzielić, tak? W każdym bądź razie przed Tobą czas błogosławieństw. Wszystko, co najlepsze, stoi dla Ciebie otworem. Zobaczmy w takim razie, jak sprawy w uczuciach, w miłości, bo w karierze, w sprawach zawodowych, no same dobre wiadomości, same dobre rzeczy. A teraz co w uczuciach dla rybek? Uczucia rybki. Co w uczuciach dla rybek? Co w uczuciach dla rybek? Też widzę prezenty. Dobra. I co tu mamy w uczuciach? Pierwsza karta mówi o wymianie prezentów. Jest tu prawo dawania, otrzymywania. I jest to czas, kiedy oferowane są Ci wszelkiego rodzaju możliwości.
miłość pojawia się w Twojej energii, w Twojej przestrzeni. Jest tutaj czas na dawanie i otrzymywanie w miłości, tak? Po to, żeby rozkwitała, żeby ta obfitość przepływała między Wami właściwie, więc jest tu odwzajemniona miłość. Jakby czas, aby przyjmować te wszystkie błogosławieństwa, które na Ciebie czekają, a w zamian podarować to samo drugiej osobie. Więc jakby otwórz swoje serce i pozwól się napełnić tymi wszystkimi darami. Pozwalaj się kochać. Pozwól też, żeby z Ciebie ta miłość również wypływała, bo jakby to, czego pragnąłeś być może już od dłuższego czasu, to zaczyna do Ciebie przychodzić, tak? Zaczynają się pojawiać rzeczy, o których być może marzyłeś, i tu jest właśnie ten prezent, że na Twojej drodze może pojawić się ta nowa miłość, nowa osoba do związku, z którą będzie ta właśnie wymiana pomiędzy Wami, dawania i brania, tak? Po to, żeby był przepływ i pełna harmonia w relacji. Kolejną kartę, którą tu mamy, to karta mówiąca o uczciwości, o sprawiedliwości, o prawie przyczyny i skutku. Więc tutaj karta jakby mówi o tym, że przechodzisz od jakiegoś zastoju do działania, do odkrywania, do kochania, do ponownego powrotu do bycia tu i teraz, tak? To jest czas na to, żeby słuchać, żeby mówić, żeby rozumieć, co druga osoba do Ciebie mówi, a także prosić o to zrozumienie. Więc podobnie jak poprzednia karta mówiła o braniu i dawaniu, to tu jest potrzeba zrównoważenia wzajemnych korzyści, czyli pozostania otwartym, obiektywnym, nauczenia się tego, żeby słuchać, żeby rozumieć, co ktoś mówi, a jednocześnie, żeby mówić ze zrozumieniem, tak? Żeby pozwolić sobie na zrównoważoną wymianę między sobą myśli, czy pomysłów, czy jakichś działań. I najlepszy rodzaj relacji to taki, który przynosi obopólne korzyści, a każda ze stron czuje się wysłuchana, ceniona i szanowana, więc jest to czas, kiedy będziesz czuł się właśnie wysłuchany, zrozumiany i szanowany, a jednocześnie tak samo będziesz traktował swojego partnera. Kolejna karta to karta powtarzających się cykli. Może masz wrażenie, że pewne zdarzenia z przeszłości ponownie wracają, podobne sytuacje powtarzają się. Masz wrażenie, że coś już było wcześniej, coś już wcześniej się zdarzyło w Twoim życiu. Podobna sytuacja powraca i dzieje się to tylko dlatego, żeby wznieść Cię na wyższy poziom, żeby uzdrowić Twoją duszę i żeby wyciągnąć Cię właśnie z tej spirali powtarzających się cykli w Twoim życiu.
bo może pewne zdarzenia z przeszłości wracają do ciebie dlatego, że tam nie udało się wypracować pewnych lekcji i teraz jest jakby czas na to, żeby przypomnieć sobie pewne zdarzenia, cofnąć się i poprzez to, że nauczyłeś się już pewnych rzeczy, jesteś w stanie zrobić coś lepiej i w ten sposób przełamiesz jakby cykl, który został zapoczątkowany w przeszłości, tak? Więc możesz mieć wrażenie, że powtarzasz jakąś historię w swojej znajomości, która już wcześniej miała miejsce, jakieś zachowania ludzkie, jakieś cechy się może pojawiają ponownie, może twój związek jest podobny do związku z poprzednią osobą i wracasz do tego myślami i nie ma w tym nic złego, tylko jakby jest to nauka dla ciebie, żeby teraz być może postąpić w zupełnie inny sposób, zachować się w zupełnie inny sposób, bo masz już tego świadomość i masz jakby możliwość wyjścia, przerwania tego koła powtarzających się sytuacji. Więc jest to jakby taka informacja, że mogą się pojawiać w twoim życiu miłosnym, partnerskim takie sytuacje, kiedy będziesz miał wrażenie, że w kółko coś do ciebie wraca, powtarzają się, nie wiem, partner ma podobne cechy do kogoś, kogo znałem wcześniej, albo zachowuje się w podobny sposób, albo możesz mieć wrażenie, że przyciągasz do siebie pewne osoby, ale to jest jakby wyzwaniem dla ciebie, bo być może wcześniej nie zakończyłeś tej lekcji, która była dla ciebie i teraz jest czas na to, żeby dokończyć to, co było i przerwać ten cykl powtarzających się zdarzeń i mieć dostęp już do następnego jakby poziomu. Uzdrowić się i uwolnić od tych starych, przestarzałych już cykli. I mamy kolejną kartę, która mówi o mocnych podstawach, więc masz jakby wszystko, czego potrzebujesz, aby prowadzić niezwykłe życie. To czas, w którym skupić się na fundamentach, na budowaniu relacji, na trwałych podstawach, na solidnych podstawach, tak? Przyciągasz teraz do swojego życia nowe relacje i masz czas na to, żeby je umacniać, budując w sposób uczciwy, poprzez jasną komunikację, prawdziwe pragnienia i poznanie też siebie nawzajem. Więc tutaj zmierzasz jakby w stronę tego, żeby zbudować solidny związek od podstaw, który zapewni ci w przyszłości tą stabilność, tak? Teraz jest czas na to, że ty i druga osoba jesteście na tyle silni i mądrzy, żeby być razem, a nie osobno i żeby razem budować dla siebie tą przyszłość. Więc macie piękne karty, jeśli chodzi o sprawy zawodowe i miłosne. I zobaczmy jeszcze jedną kartę wyroczni dla Was. Jaka karta rada? Wypadły nam dwie, więc przeczytamy tutaj dwie. I mamy kartę Eunoja, czyli wszystko jest w doskonałej równowadze. I tutaj jest jakby informacja o tym, żeby pozwolić rzeczom przeminąć, odrodzić się też na nowo, utrzymywać wszystko
w równowadze, czyli zarówno przyjemności, jak i ból, rozumieć, że one są ze sobą połączone, są w doskonałej równowadze, tak? Jest to jakby oznaka obecnego lub zbliżającego się końca jakichś rzeczy, które są nieuniknione po to, żeby odrodziły się nowe rzeczy, tak? Żeby powstały nowe rzeczy w miejsce tych starych, więc jakby wszystko w tej chwili jest w równowadze. Nie ma strachu, nie ma nie ma obaw, ponieważ na miejsce właśnie tego strachu, tego bólu jakiegoś pojawiają się właśnie przyjemne rzeczy, radosne rzeczy i jakby warto zaobserwować, że wszystko to jest ze sobą połączone. Jest czas na to, żeby były rzeczy, które doprowadzają do końca pewne sytuacje, a na ich miejsce powstają nowe, coś nowego powstaje. I druga karta mówi o raju, a więc o tym, żeby zaufać swojej dobroci i oczekiwać to, co jest najlepsze, bo jest to czas, kiedy będziesz przyciągał do siebie wszystko, co rozkwita, a więc miłość nie tylko dla siebie samego, odkrywanie też bezwarunkowej miłości własnej, ale także dawanie tej miłości innym osobom. Więc jakby jest to czas, kiedy możesz się cieszyć, ponieważ będziesz przebywał w raju. Jest to oznaka nadchodzącej poprawy komfortu życia, łatwości, z jaką to do ciebie przychodzi, a także radości i wolności od wszelkiego bólu czy rozpaczy. Więc jakby wszelkie pozytywne prezenty gromadzą się teraz wokół ciebie i przynoszą ci szczęście. No, nic więcej tu dodać nie można, same dobre rzeczy wam powychodziły, drogie rybki. A zobaczmy jeszcze klucz anielski na zakończenie dla was. I w przesłaniu mamy: żyj własnym życiem. I to wszystko, jeśli chodzi o czytanie dla was, przesłanie na czas obecny. Dziękuję, że byliście ze mną przy tym czytaniu. Dziękuję wam za wsparcie mojego kanału, za komentarze, za łapki w górę i życzę ci jedynie miłości, uzdrowienia na twojej drodze, dobrego samopoczucia i do zobaczenia. Pa, pa.